Piąty dzień budowania rolniczego imperium na płaskiej mapie, czas zacząć! Wygląda na to, że ten krawężnik to chyba nie był jednak najlepszy pomysł, to tak w nawiązaniu do poprzedniego odcinka. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan, a to tak jak już powiedziałem, jest piąty odcinek naszej kozackiej serii granej na płaskiej mapie. Czekam na razie na moich kompanów, ponieważ ktoś będzie musiał tutaj przyjechać i zacząć jeździć obok mnie z przyczepką. Wypożyczyłem sobie tutaj Fend Katany, jest to specjalna, bardzo ciekawa swoją drogą, sieczkarnia, która jest wyposażona w jeszcze bardziej specjalny i bardzo ciekawy header. Ten header ma 15 metrów szerokości roboczej, więc dzięki niemu będę w stanie bardzo szybko zebrać całą kukurydzę, która jest już zeschnięta na wiór, ale i tak jesteśmy w stanie w Farmingu 25 zrobić z niej kiszonkę. Tutaj ktoś przyjechał obok mnie, nie wiem niestety kto, dlatego że wyłączyłem sobie chudy, aby zrobić ładne zdjęcie. Chciałem zrobić ładną miniaturkę, chciałem zrobić kilka ślicznych ujęć, dlatego musiałem na chwilę wyłączyć te znaczniki, ale sądząc po tym, że mamy tutaj żółtą koszulkę, jest to Farming Genius. No i właśnie, Farming Genius jeździ obok mnie, wszystko wskazuje na to, że będę w stanie załadować tutaj, będę w stanie przejechać dwa piękne, pełne przejazdy, zanim przyczepka będzie pełna, chociaż z drugiej strony teraz jedę tak bardzo na styk. Ja jadę na styk, a ty zostawiasz łapkę w górę, a jeśli mnie nie subskrybujesz i lubisz moje filmy, to teraz też zostawiasz suba z dzwoneczkiem, bo mniej więcej 60% widzów, którzy mnie oglądają na bieżąco, nadal suba jeszcze nie zostawili. Tak się składa, że jednak jechałem bardziej na styk i jak widać mamy bardzo dużą ilość już sieczki w przyczepie. Okazało się, że nie byłem w stanie przejechać drugiego pełnego przejazdu, trzeba się będzie rozładować. Teraz został wezwany Not Farming, ale jak pewnie się domyślacie, Not Farming prawdopodobnie gdzieś tutaj na mapie kosi trawę, więc nie jest w stanie przyjechać. Jest to całkowicie normalna rzecz, śmieję się oczywiście z tego. W każdym razie Not Farming pewnie gdzieś tam coś innego robi, bo niestety ja muszę poczekać teraz na Farming Geniusa, a on w ogóle to się tutaj zablokował i jeszcze zaczął sobie wyładowywać przez ten malutki syp. Dlaczego on to robi przez ten otworek? Nie wiem, ale swoją drogą widzę już tam dalej w oddali Not Farminga zrespił sobie całkiem sporej wielkości przyczepę, więc wszystko wskazuje na to, że już za chwilę będziemy mogli bardzo ładnie robić tutaj właśnie kiszonkę w 3 osoby. Na razie robimy ją w 2, ale zaraz trzecia osoba tutaj przyjedzie, już Not Farming nadjeżdża swoim traktorem. O, właśnie tutaj przyjechał. Jego przyczepka jest chyba troszkę mniejsza, to jest ta dwuosiowa przyczepa marki Krampe, więc ona ma nieco ponad 30 000 litrów pojemności, jeśli dobrze pamiętam. Ona ma coś chyba około 34 000, niestety nie mam wszystkich wartości w głowie, żeby wam tutaj tak teraz powiedzieć co i jak, jeszcze żebym ja to sobie wypożyczał, kupował czy coś takiego, to bym wiedział, ale prawda jest taka, że każdy z nas tutaj w tej serii może dowolnie dysponować wszystkimi pieniędzmi, które mamy. Jest to taka, bym powiedział, trochę wspólność małżeńska. Kto tam już ma męża, żonę i jest we wspólności majątkowej, to wie doskonale o co chodzi i jak to działa. A jeżeli ktoś jest z tej młodszej części widowni i jeszcze swojego małżonka nie ma, to prawdopodobnie jeszcze nie wie, ale może się dowie kiedyś. Tak czy inaczej, zasada polega tutaj na tym, że każdy z nas ma wspólny budżet. Mamy te 43 000 teraz złotych na koncie, każdy z nas te pieniądze może wydawać w dowolny sposób, każdy z nas może kupować, sprzedawać, robić różne rzeczy, dlatego że każdy z nas ma tutaj ustawionego kierownika gospodarstwa. Ale my robimy kiszonkę, ponieważ mamy zamiar zarobić na tym trochę pieniędzy. Patrzcie, co robi Not Farming w tle. Jak tak widzicie w oddali, to różne rzeczy możecie tam zauważyć, między innymi to, że Not Farming musiał odczepić swoją przyczepkę, potem jechał troszkę do przodu, troszkę do tyłu. Wszystko dlatego, że Not Farming po prostu się zablokował. Cóż, mamy tutaj taki bardzo mały silos. W ogóle zrespiłem ten silos, taki powiedziałbym jeden z najmniejszych, jakie w ogóle są możliwe. Taka ciekawostka jest tutaj, zobaczcie, mamy opony, które się zużywają. To jest jeden z tych modów, o których opowiadałem wam nie tak dawno temu. Właściwie chyba to był odcinek tuż przed startem tej serii. Zrobiłem taki przegląd modów na czerwiec. I wtedy opowiadałem wam właśnie o tych modach, co tam ciekawego dostaliśmy. I pierwszym modem na mojej liście był właśnie Use Your Tires Up. Jest to naprawdę modzik, który moim zdaniem jest genialny, bo to nie jest tylko efekt wizualny, tylko są to też prawdziwe efekty jazdy maszyny. I zaraz wam dokładnie wytłumaczę, na czym te efekty polegają, ponieważ pojedziemy sobie jakimś traktorem, może się uda podriftować, nie wiem, zobaczymy. Na razie zamieniłem się z Farming Geniusem, Not Farming próbował tutaj się przede mnie wepchać, ale zawisnął na tym headerze. Okazało się, że jego traktor niestety nie ma za wielkich szans w porównaniu z moim, zwłaszcza teraz, gdy ja mam dużo lepszą trakcję, też o tym za chwilę opowiem. Natomiast na razie Not Farming sobie pojedzie, wyładuje się, a my będziemy tutaj jeszcze wrzucać sieczkę teraz do mojej przyczepki. Ja akurat jestem teraz w moim traktorze, który bardzo lubię, jest to
Tayer. Jest to ciągnik wyposażony w bliźniaki, w podwójne koła. Mega dobre wrażenie robi ten traktor na mnie, ale z drugiej strony trzeba uważać, gdy jedzie się na przykład z jakimś siewnikiem, jakąś talerzówką, bo można dość łatwo na przykład o nią zahaczyć. Tak cały czas obserwuję, co tam się dzieje z tyłu, jak Not Farming wyładowuje tą przyczepkę. Tu oczywiście musiałem sobie włączyć chudy, potem je wyłączyłem, dlatego że chciałem zrobić kolejne ujęcie, kolejną miniaturkę chciałem dla was zrobić, albo kolejne ujęcie do miniaturki, bo wiecie, najczęściej jest tak, że ja sobie robię miniaturkę z kilku zdjęć, albo w ogóle wybieram, różnie to bywa, czasami do jednego filmu przygotowuję kilka miniaturek, no i tutaj znowu kolejny ciągnik, który ma obsługę IC, czyli Interactive Control. Jest to bardzo wygodna funkcja, która dodaje mnóstwo realizmu, no ale ja teraz muszę się jakoś tutaj rozładować, nie będzie to proste, mamy tutaj najmniejszy silos, jaki tylko mogłem sobie zrespić, kosztował on zaledwie 10 000 złotych, jeśli dobrze pamiętam. W tym momencie Not Farming z Farming Geniusem już kończą sobie tutaj zbierać tę oto kukurydzę. Ja tak spoglądam dalej, co się dzieje na kolejnym polu. Widzę, że tam na pewno był jakiś pracownik puszczony, ale nic więcej nie widzę, więc nic wam nie powiem. Teraz trzeba będzie jakoś to ugnieść. Mamy tylko 15, już 16% ugniecenia. Oj, ja się tu zablokowałem. Not Farming jeszcze mi przyjedzie, on się będzie tu chyba rozładowywał, tak mi się wydaje, bo oni tam jeszcze tą resztkę kukurydzy zbierali. No ale ja już tutaj będę przejeżdżał w takim razie do przodu, do tyłu. Wiecie co, ja sobie będę jeździł dosłownie, tak, Not Farming cofasz. No nie, nic z tego, nie cofasz. Jedziesz do przodu. Ja w ogóle zauważyłem, że to jest dobry sposób, że jeździmy sobie, jak widzicie teraz, w kilka takich pojazdów. Ale wy zwracajcie uwagę na tamten zielony traktor, w którym siedzi Not Farming. Patrzcie, co się z nim dzieje, bo to jest naprawdę mega ciekawa rzecz. Ten traktor sobie teraz jedzie i zaliczył normalnie drift. Not Farming nauczył się driftować ciągnikiem. I zapytacie pewnie, ale jak to jest możliwe, jak to driftowanie ciągnikiem jeszcze, słuchajcie, tutaj na trawie? No Not Farming normalnie driftuje. On tutaj nie ma po prostu w tym momencie trakcji. A wiecie dlaczego? Bo ma zużyte opony, ma zużyte gumy i pasowałoby mu gumę wymienić. Generalnie to jest tak, że ten modzik Use Your Tires Up nie dość, że wpływa wizualnie na zużycie opon, co moim zdaniem wygląda mega dobrze, to jeszcze dodatkowo bardzo mocno wpływa na trakcję. Ale to nie tak wie, o jaki drifcik sobie zrobiłem, słuchajcie, jakie to było dobre. No. Ale to nie jest tak, że to jest tylko efekt wizualny. Ja w tym momencie ślizgam się bardziej niż na śniegu. Mam przynajmniej takie wrażenie, takie przeświadczenie, że ja tutaj nie mam po prostu w ogóle trakcji. Czasami jadę, te koła się ślizgają i to jest po prostu normalnie piękne. A wiecie, że to jest fajne? To jest naprawdę ekstra. O, jaki drift tutaj teraz wyszedł. I ja wiem, że to jest trochę przesadzone, bo w prawdziwym życiu to tak to nie wygląda, ale naprawdę uwierzcie mi, teraz tym traktorem jeździ się zupełnie inaczej. Pierwszy raz w historii tej serii mieliśmy drobne lagi. Naprawdę, pierwszy raz się coś takiego zdarzyło. Nie wiem dokładnie, co się tutaj wydarzyło, ale naprawdę mieliśmy jakiś taki duży lag, ale uwaga, żeby nie było, to nie jest wina gry, tylko była to wina tylko i wyłącznie mojego programu do nagrywania, czyli OBS-a. Tutaj coś się stało z OBS-em. W Farmingu wszystko było ok. To naprawdę jest pierwsza seria w historii, którą nagrywamy bez problemów. Czy wy w to możecie uwierzyć? Naprawdę. No, w ogóle teraz ten ciągnik sobie pojechał, wziął go Farming Genius, teraz on się pojechał poślizgać, on sobie poszedł robić drifty w lutym, ale jak widzicie bez śniegu, bo my tu mamy cały czas lato, jesteśmy w takim klimacie powiedzmy równikowym, gdzie cały czas jest taka sama pogoda, ale my wróćmy jeszcze do tematu tych wszystkich serii, bo jak pewnie pamiętacie, nagrywaliśmy w Farmingu 22 różne serie i mieliśmy różne problemy, mniejsze, większe, w zdecydowanej większości przypadków były to problemy całkowicie nieistotne z punktu widzenia gry, no czasami coś na przykład inaczej się wyświetlało, jakiś problem z synchronizacją, czasami kogoś rozłączyło, no ale nigdy nie były to jakieś takie problemy, które uniemożliwiałyby całkowicie granie. Mówię o Farmingu 22. Sytuacja zmieniła się w Farmingu 25, bo zaraz po premierze gry wszystko było ok, potem wyszła aktualizacja 1, 2, 3, 4, czyli mieliśmy wersję 1.6, bo zaczęliśmy od wersji 1.2. No i w wersji 1.6 zaczęły się robić pierwsze problemy, takie, że no nie do końca dobrze się już grało, czasem kogoś wywaliło, czasem było kompilowanie shaderów, czasem cuda, ale ogólnie jeszcze było ok. W wersji 1.6 kończyliśmy serię z widzami na Silver Run, no i wiecie, że tam różne czary się działy, ale generalnie wszystko było w normie. A potem przyszła wersja 1.7 i wszystko się zepsuło, kulturalnie mówiąc, bo ja jestem kulturalny w miarę, ja nie dziadek z serii z dziadkiem. W każdym razie my skończyliśmy sobie granie w wersji 1.7, dlatego, że wtedy grać się nie dało. Wersja 1.8 to była jeszcze większa katastrofa, no ale przyszedł patch 1.9, który to naprawił i dzisiaj możemy nagrywać dla was płaską mapę bez żadnych problemów. Czy wy możecie w to uwierzyć? Ale w tej serii nie mieliśmy do tej pory żadnego problemu z modami. Żadnych czarów, żadnych cudów, żadnych wywaleń serwera. Nikogo nie rozłączyło. Po prostu odpalamy grę i ona gra i ona chodzi za pierwszym razem i wszystko jest ok.
Tak powinno być zawsze. I mam nadzieję, że nic złego się tutaj już więcej nie wydarzy. No ale dobrze, my wracamy teraz do robienia kolejnych rzeczy, bo tutaj były bele zrobione wcześniej, ja je teraz zebrałem i nakarmiłem moje barany. Tak, barany. Wiecie o tym. Tak, kto oglądał poprzedni odcinek do końca, to wie, że mamy tam barany. Miały być kozy, a są barany. Serio. To był mój błąd. Duży błąd, za który biję się w pierś. No ale trudno, nic na to nie poradzę. W każdym razie tutaj pomyślałem sobie, że czas wreszcie zająć się zabudową tego skrzyżowania, bo chcę zrobić coś kozackiego. Chcę zrobić coś, co pokaże wam, że da się w Farmingu 25 zrobić naprawdę piękne drogi, bo ja lubię robić drogi. I popatrzcie, mamy ładny asfalt. No ale asfalt, no to co, asfalt, jak asfalt, no. Asfalt mamy wszędzie. Chciałoby się powiedzieć, że taki asfalt to można kupić w każdym sklepie z asfaltem. No nie no, jest to po prostu ładna tekstura. Ale wiecie, sama tekstura to nie wszystko. Teraz trzeba wziąć linię i teraz trzeba sobie tutaj ładną drogę zrobić. Tak mi się wydaje. Dlatego popatrzcie, mamy trochę pieniędzy, pomyślałem sobie, dobra, zacznijmy w takim razie rysować. No i tak, troszkę przeciągnąć, żeby to było równo, żeby to było idealnie, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Jest tylko jeden malutki problem. Niestety mamy bardzo mało pieniędzy, ponieważ ja zamiast inwestować, to ja sobie rysuję linię i w tym momencie buduję kolejne bezużyteczne rzeczy z punktu widzenia finansów. No ale cóż, taki mój przywilej. Jedziemy dalej, dlatego że trzeba będzie zarabiać pieniądze między innymi na moje drogi. No i postanowiliśmy, jedziemy w takim razie z grubej rury. Farming Genius wsiadł do traktora i będzie teraz robił talerzowanie. A ja wsiadłem do innego traktora i będę robił sadzenie topoli. Topola jest tak genialną rośliną, którą każdy z was powinien mieć moim zdaniem na gospodarstwie po to, by zarabiać gigantyczne pieniądze. Jeżeli tylko zrębki są na waszej mapie warte 1500, 1600 zł, dolarów, euro, czy jakiejś innej wirtualnej albo niewirtualnej waluty, to naprawdę trzeba z tego korzystać. Dlatego, że zrębki pozwalają zarabiać gigantyczne pieniądze. W Farmingu 25 zrębki są najbardziej OP chyba ze wszystkich upraw, które można robić. Tak naprawdę nic innego nie przychodzi mi do głowy, co byłoby tak bardzo opłacalne. No ale wiecie, zrębki można produkować na kilka sposobów. I tak naprawdę to też jest ciekawa historia, ponieważ gdy my zaczynaliśmy tutaj przygodę z Farmingiem 25 zaraz po premierze, no to oczywiście nikt się nie bawił w topole, bo można było wziąć super siłą drzewo, wcisnąć na chama do rębaka, no i problem był z głowy. No bo przecież wtedy nie było kolizji z drzewami, więc można było wziąć, wcisnąć całe i temat był zamknięty. No ale później w wersji 1.4 kolizje powróciły, więc robienie zrębków nie do końca już miało taki sens, no bo to kosztowało sporo czasu. No oczywiście topola stała się coraz bardziej opłacalna z tego względu, że są już kombajny na przykład, które potrafią ją zbierać. To oczywiście obiecałem wam pokazać kilka odcinków temu i znowu zapomnieliśmy i znowu brakło nam kasy potem na to, żeby taki kombajn sobie tutaj zrespić, ale spokojnie, doczekacie się, pokażemy wam ten kombajn. No przecież nikt z nas nie będzie zbierał takiej dużej ilości połaci topoli, no bo przecież nie można jeździć tutaj cały czas tymi malutkimi prasami. Trzeba będzie na pewno wyposażyć się w coś lepszego. W każdym razie na razie puściłem sobie GPS, bo pewnie wielu z was zapyta mnie teraz, a czarny panie, co to są za niebieskie i zielone kreski tutaj właśnie na ekranie? No to już wam tłumaczę. Jest to GPS. Jest to funkcja wbudowana w Farminga 25. Działa na PC-cie, działa na konsoli. Nie musicie mieć do tego żadnych dodatkowych modów, nic. A jak to aktywować? Wciskacie klawisz H i trzymacie go przez 2 lub 3 sekundy. Nie pamiętam dokładnie, czy 2 czy 3, więc przytrzymajcie przez 3 i wyskoczy wam taki po prostu, no taki komunikat i tam możecie sobie klikać dalej, to jest intuicyjne. A gdyby ktoś naprawdę chciał dokładnej instrukcji, jak to robić, to ja przygotowałem już dawno temu poradnik dotyczący GPS-a i pracownika w Farmingu 25. Zachęcam do obejrzenia, bo tam wszystko naprawdę wytłumaczyłem. No a my teraz lecimy dalej z sadzeniem topoli. Wygląda na to, że robienie tego na GPS-ie jest bardzo wygodne. Lubię pracować na GPS-ie, zwłaszcza jeżeli mam takie pola jak tutaj. No ale my musimy oczywiście jechać dalej. Farming opuścił serwer, ale spokojnie, zaraz wróci. W ogóle my to też nagrywamy w taki sposób, że ja muszę te odcinki delikatnie podzielić, bo nagrywamy ich kilka naraz, więc Farming teraz wyszedł, my sobie tutaj dokończymy za chwileczkę tutaj Farming Genius dokończy akurat on robi talerzowanie. Ja się zorientowałem, że chyba jednak to talerzowanie było całkowicie zbędne. Tutaj rósł sobie szpinak, no ale zdałem sobie sprawę z tego, że nie będziemy czekać na drugie zbiory szpinaku, tylko od razu zrobimy sobie topole i poczekamy na zbiory topoli, bo chyba tak będzie szybciej i mądrzej, mimo tego, że oczywiście straciliśmy tutaj jedne zbiory, trudno, mówi się, jedzie się dalej.
ja w ogóle się zorientowałem, że jadę po szpinaku i to tak dopiero jak mniej więcej w tym momencie, w tej chwili, jak już połowa pola była za mną, Farming Genius skończył tutaj pięknie talerzować, ładnie mu to wyszło, przejechał sobie obok gospodarstwa, podskoczył też na krawężniku jednym, który gdzieś tam znalazł, no a my w takim razie będziemy tutaj kończyć. Za chwileczkę oczywiście Not Farming do nas wraca, a my lecimy dalej z odcinkiem. Ja tylko jeszcze tutaj sobie przejadę ładnie i całą to pole zasadzę w tym miejscu. Oczywiście to nie jest koniec odcinka dzisiejszego, Not Farming zaraz do nas wróci. Ja oddam za moment już sadzenie topoli komuś, nie wiem jeszcze komu, ktoś to przejmie za chwilę. No i ja nie będę w kółko tego robił, bo mimo wszystko doszedłem do wniosku, że trzeba się troszeczkę pracami wymieniać. Ja też na gospodarstwie mam do zrobienia kilka innych rzeczy, no właśnie przeskoczyłem sobie teraz do innego ciągnika. Not Farming już jest z nami, mam 2829 zł, dlatego teraz pójdę robić sobie taki jakby szablon tej mojej autostrady, bo tutaj oczywiście chcę zrobić taką troszkę autostradę w amerykańskim stylu, taki wiecie, nie do końca pełnoprawny highway. Chodzi mi o to, że będziemy mieli tutaj taką drogę szybkiego ruchu, ale ze skrzyżowaniem normalnym, więc wiecie, żadnych cudów tu nie będzie. To nie jest oczywiście autostrada polska w sensie formalnym, czy tam jakaś droga ekspresowa. To jest zwykła droga normalna, ale mimo wszystko ten węzeł drogowy, właściwie to skrzyżowanie będzie takie troszkę bardziej rozbudowane, bo chcę sobie takie coś zrobić. Tu też trzeba puścić drogę na północ, jak sobie pomyślałem, że trzeba będzie tutaj zrobić coś naprawdę ładnego. No i tak wymyśliłem, a może byśmy sobie tutaj zrespili rondo. Zacząłem szukać tutaj takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego kręgu, takiego okrągłego elementu. Test krawężników był ułożony, taki okrągły element. Chciałem zrobić z tego środek ronda, no ale problem polegał na tym, że nie mogłem tego znaleźć. Wydawało mi się, że było to w podstawce gry, bo kojarzyłem to naprawdę dawno temu, no ale okazało się, że nie ma. No to sobie myślę, trudno, okej, może jednak to był jakiś dziwny mod, może tego tutaj nie mam, no i zresztą nie ma to znaczenia. Mam krawężnik, który jest zaokrąglony, tylko że będę musiał to rondo złożyć tak naprawdę z 4 kawałków. No i złożyłem i okazało się, że co? Że to nie wyszło, dlatego że tutaj jest krawężnik, który na siebie nie do końca nachodził. No i tak sobie pomyślałem, kurde, przecież to tak nie może zostać, tak nie możemy tego zostawić, to nie może tak być. Ja chcę, żeby to było ładnie. No i teraz włączyłem sobie tryb taki precyzyjny. Tutaj oczywiście możemy sobie włączać ten tryb dostosowanie do siatki lub nie, to krawędź, to R przycisk się wciska, żeby coś takiego było. No i zrobiłem i działa i wygląda to ładnie moim zdaniem. Więc teraz zrobimy sobie tutaj rondo, ale na razie nie będzie od tego ronda tak naprawdę odchodziła żadna droga. To jest taka powiedzmy nawrotka, jaka jest stosowana na osiedlach w Stanach Zjednoczonych. W Polsce też kiedyś coś takiego gdzieś widziałem, ale jest to raczej bardzo rzadko spotykane. No i tak pomyślałem sobie, zrobię na razie takie powiedzmy ślepe rondo, a później docelowo oczywiście to rondo będzie zdecydowanie bardziej rozbudowane. Ale to wtedy, gdy będziemy mieli pieniądze. Na razie tych pieniędzy to szczerze mówiąc za bardzo nie ma. Pomyślałem sobie, zrobimy autostradę jak na No Man's Land. Pamiętacie tą autostradę? Były barierki, był żywopłot w takim troszkę włoskim stylu, bo w Polsce jeżdżę troszkę po ekspresówkach, po autostradach, ale nigdy nie widziałem żadnego żywopłotu na środku. A jednak na przykład we Włoszech ten żywopłot jest na środku, dzięki czemu tak naprawdę odseparowuje te pasy od siebie. No i na przykład jadąc nocą, jedni kierowcy nie oślepiają innych. I to jest taka ciekawostka, jakby ktoś tam kiedyś był. Zobaczcie, jak się jeździ teraz tym traktorem. Jestem troszkę oblepiony, jak widzicie, błotem. To błoto też jest dopasowane do bieżnika, tego bieżnika trochę już nie ma, no to by mogło akurat odrobinę lepiej wyglądać, no ale trudno, nie będę się absolutnie tego czepiał. I chodzi mi o to, że teraz mój traktor ma bardzo duży problem z trakcją, ale to naprawdę mamy tutaj bardzo duży problem. No i próbuję właśnie jakoś przejechać raz, drugi, trzeci, żeby można było cokolwiek zrobić, no ale ciężko, naprawdę powiem wam, że ciężko. No i tak pomyślałem sobie, kurde, załadujemy ten siewnik w takim razie. Okazało się, że do tego siewnika można nalać jeszcze płynny nawóz. To jest jeden z bardzo niewielu siewników, do którego leje się płynny nawóz, a nie ten nawóz w formie stałej. No i zobaczcie, mamy buraki cukrowe. Myślałem, że można tu buraki czerwone zasadzić, ale nie, czy tam zasiać. Niestety nie ma takiej możliwości. Buraki czerwone można zasiać tylko specjalną maszyną, tu po lewej stronie swoją drogą stoi. No ale my potrzebujemy teraz ogarnąć sobie coś naprawdę dużego. Zakopałem się tutaj, słuchajcie, naprawdę. Ja nie mogłem ruszyć przez chwilę. Oczywiście byłem bardzo mocno spowolniony przez mój siewnik. No ale teraz jadę i zobaczcie, co się dzieje. Ja cały czas nie mogę złapać trakcji. Cały czas muszę kontrolować. Ten traktor mieli kołami w miejscu. I tak naprawdę ten mod na zużyte opony bardzo dużo dodaje realizmu, ponieważ teraz te nasze pojazdy zaczynają się ślizgać, nawet latem, na różnej glebie. I pomyślałem sobie, dobra, to jest czas, żeby wykorzystać jeszcze innego moda. Moda, którego na pewno już znacie.
A jest to mod specjalny na łańcuch. Poprosiłem jednego z chłopaków, Farming Genius się zgodził na to, by wziął ten łańcuch spod sklepu. On już jedzie tutaj do mnie, tym swoim sztejerem, bardzo potężnym ciągnikiem. Zatrzymałem się na chwilę, by pokazać wam dokładnie, jaki jest problem. Ja nie mogę praktycznie ruszyć. No i teraz Farming Genius musi odczepić ten łańcuch. Ja myślałem, że muszę zaczepić hak, ale nie jest to konieczne, ponieważ mam tutaj z przodu taki obciążnik. Ten obciążnik ma miejsce, gdzie można zaczepić właśnie ten łańcuch. Wziąłem najdłuższy możliwy, czyli łańcuch, który ma 3,50 m. I teraz możemy ruszyć, jedziemy we dwójkę i w ten prosty sposób jesteśmy w stanie skończyć sianie. Oczywiście, gdyby Farming Genius podpiął się do tego siewnika, prawdopodobnie byłby w stanie jechać. Mówię prawdopodobnie, bo ten konkretny model traktora wcale nie jest taki ultramocny, jak wam się wydaje. Ten John Deere jest, z tego co pamiętam, nieco mocniejszy, bo jest to ciągnik z modów, ale niestety ma duży problem w postaci trakcji. Po prostu ten traktor ledwo jedzie, ślizga się jak na łyżwach. Widzieliście to doskonale. No, jest to dla mnie naprawdę coś fajnego, ponieważ ja sobie jadę i mogę się ślizgać tak naprawdę na trawie. To jest dla mnie całkowita nowość, bo zastanawiałem się, czy to jest technicznie możliwe. Okazuje się, że tak. No i trochę szkoda, że w takim razie nie mamy wdrożonej mechaniki, na przykład jakiejś takiej, wiecie, śliskości dróg, na przykład po mokrym. No bo przecież to jest możliwe do zrobienia. Skoro mamy tutaj moda, który pozwala się ślizgać po trawie tak niemiłosiernie, to dlaczego przyczepność nie zmienia się na przykład w momencie, kiedy pada deszcz, a jeżeli się zmienia, to zmienia się tak delikatnie, że ja tego w ogóle nie czuję. Farming Genius przyjechał mi pomóc. Dzięki temu jesteśmy w stanie skończyć sianie bardzo szybko. Zdecydowaliśmy się na buraki cukrowe, dlatego że są to rośliny, które pozwalają sporo zarobić w przeliczeniu na hektar. Problemem jest jednak to, że trzeba dużo pracy włożyć w to, by mieć plony. No ale spokojnie damy sobie radę. Odczepiliśmy teraz to wszystko i możemy jechać dalej. Farming Genius pojechał zawieźć łańcuch na swoje miejsce, a ja pojadę zawieźć na swoje miejsce ten konkretny sprzęt. Mamy tutaj piękny siewnik, który delikatnie wystaje poza wiatę, no ale kto by się tym przejmował. No i co? I teraz w nagrodę mogę sobie pojechać i podriftować? Nie, no nie będziemy już driftować. Teraz podjadę sobie tutaj kawałek dalej, by zobaczyć jeszcze, co rośnie na innych polach. Farming Genius wskoczył jeszcze tutaj na chwilę, no i okazało się, że jestem całkowicie zbugowany teraz w tym traktorze. Nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, ale faktycznie ja jestem w stanie być, można powiedzieć, przemieszczanym przez ten traktor, a przecież jestem przed nim kołem. No, w prawdziwym życiu to by się zakończyło to zdecydowanie inaczej, więc absolutnie nie róbcie tego w prawdziwym życiu. No ale tutaj znaleźliśmy takiego w sumie glitcha, mogę sobie podskakiwać, mogę sobie przeskakiwać tak naprawdę przez koła traktora. Nie spodziewałem się, że jest to możliwe, no ale Farming Simulator tak właśnie działa. Tutaj jeszcze podeszliśmy, zobaczyliśmy, jak wygląda sytuacja z kiszonką. Znalazłem, że znak drogowy ktoś nam przekręcił, przestawił troszeczkę. O, widzę, że tu kolejny znak jest przestawiony, ale to nic. Ja teraz będę musiał znaleźć kogoś, kto mi ten znak drogowy przestawił, więc pomyślałem sobie, a pójdę i zrespię policję, skoro mamy już tyle pieniędzy. No i poszedłem do sklepu, znalazłem niebieską policję, niemiecką policję. No i teraz zrobiłem sobie piękny zestaw Skoda Kodiaq starszej generacji, znaczy nowszej generacji, tylko wersja przedliftowa, bo to jest przedlift, a nie polift. No i tutaj wrzucamy jeszcze ten znak stop, bo on nie wiedzieć czemu lewitował delikatnie w powietrzu. No i not farming. Ja najpierw włączyłem koguty, ale nie zorientował się. Później włączyłem syrenę, no wy tego akurat nie słyszycie i dopiero teraz się zorientował. No pomyślał sobie, okej, w takim razie przestawi tę policję, no ale cóż, wygląda na to, że policja jednak miała troszeczkę takie, wiecie, koła, których się nie dało przestawić. Farming Genius postanowił tutaj przyjść, zobaczyć, jak wygląda sytuacja, bo policja na gospodarstwie. Czy wy wiecie, że to jest policja, do której można normalnie wejść? W 4 osoby można sobie tutaj jechać i to bez żadnych modów, bez niczego. Po prostu wsiadacie do Skody Kodiaq, no jak pasażer, no i tyle. Ja wsiadam jako kierowca, oni jako pasażer. Włączyłem jeszcze syrenę tutaj w okolicach kurczaków, żeby przypadkiem kury nie zaczęły znosić jajek. No i oczywiście lecimy dalej. Teraz mamy piękną pogodę. Prawie, bo jest marzec, ale jest godzina 19:17. W ogóle to przeszło nam tornado przez gospodarstwo i to tak bardzo na styk. Ja już widziałem, że jakieś zniszczenia są tutaj, tylko jeszcze nie widziałem, w którym miejscu dokładnie. Zaczęliśmy przewijać czas dalej. No i słuchajcie, mamy teraz kwiecień, za chwilę będzie prawdopodobnie maj, bardzo szybko przewijamy tutaj czas, wszystko pięknie nam sobie rośnie, naprawdę wszystko ładnie rośnie, topola wyrosła, tutaj nawet baranki nam pięknie urosły i zostawiły troszeczkę futerka, zostawiły nam w tym momencie wełnę, bardzo dobrze, jeszcze troszeczkę przewinąłem sobie czas, tylko jakąś godzinkę do przodu, by można było odebrać wełnę. I słuchajcie, mamy duży problem, mamy prawie 100 000 złotych długu. Poszedłem do sklepu z myślą, no dobra, to se zrespię w takim razie maszynę
maszynę i będę robił żniwa. Ej, guzik, przecież nie zrespię, skoro ja nie mam w tym momencie pieniędzy. Zapomniałem o tym, że kasy nie mam. No i w tym momencie mamy, słuchajcie, prawie 100 tysięcy złotych 100 tysięcy złotych długu. To jest akurat duży problem. Nie spodziewałem się, że będzie to tak wyglądać. Liczyłem na to, że jednak uda się nam wyjść troszeczkę na plus. Not Farming teraz sprzedał wełnę, Farming Genius sprzedał inne rzeczy, sprzedawał też jakieś palety, które tutaj były i sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie, bo my w tej chwili za bardzo nie mamy tak naprawdę pieniędzy i nie mamy skąd ich wziąć. No tutaj jeszcze wełna została sprzedana, ale nadal, by cokolwiek wypożyczyć, potrzebujemy jeszcze 40 tysięcy złotych. No i oczywiście powstaje teraz pytanie, co można byłoby tutaj na przykład sobie ogarnąć, co można by było sprzedać. Zobaczcie, teraz kolejne pieniądze, wełna została sprzedana, najpierw 3,5 tysiąca, teraz 3300. Już stan konta zaczyna wyglądać coraz lepiej, no ale wszystko wskazuje na to, że my, kolejny odcinek, nie będziemy już zaczynać go od zera, tylko będziemy zaczynać od długu. Oj, może jednak nie. Zobaczcie, co się stało. Sprzedane bele. To znaczy, że tutaj były jakieś bele, które można było sprzedać. I tu mamy zniszczenia po tornadzie. No właśnie. Chcecie serduszko w komentarzu? No pewnie, że chcecie. Ja to doskonale wiem. To możecie napisać świetne wyciąganie traktora na łańcuchu i wtedy serduszko do was po prostu powędruje. My powoli będziemy kończyć ten odcinek. Ja tylko jeszcze wezmę te buraki cukrowe, zawiozę je prosto do skupu i sprzedam, by zarobić jakiekolwiek pieniądze. Na szczęście wyszliśmy na plus, więc w kolejnym odcinku wstydu nie będzie. Ale kokosów też nie. Do zobaczenia.